Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja siłownia śródsezonowa. Widzieliście już, jak wygląda taki trening siłowy typowy dla okresu zimowego, trochę też dla takiego okresu przejściowego pomiędzy okresem zimowym a startami, a tym razem pokażę Wam, jak wygląda właśnie mój trening siłowy, ale już w trakcie sezonu, kiedy bardziej dynamizujemy nasze działania oraz jest on nieco mniej objętościowy. Także zapraszam. Standardowo moją siłownię zaczynam od 5 minut mobility. Tutaj wykonuję różne ćwiczenia na tylną taśmę, na rotatory stawu biodrowego, na zginacze stawu biodrowego. Natomiast jest to bardzo podobne do tego, co robię w trakcie sezonu przygotowawczego i treningu nieco bardziej siłowego. Także sprawdźcie poprzedni odcinek, jeśli chcecie zobaczyć pełną rutynę mobilności. Kolejną częścią jest aktywizacja pośladków, którą wykonuję również regularnie ze względu na moje deficyty związane z osłabieniem mięśni pośladkowych średnich, co skutkuje też opadaniem miednicy podczas biegu. Dlatego też przed każdym treningiem wykonuję jedno bądź dwa ćwiczenia, które mają zaktywizować pośladek, w których poczuję jego pracę i które przygotują mnie do dalszej pracy w trakcie treningu. Kolejną częścią, która jest bardziej zapobiegawcza w stosunku do kontuzji, ale także daje mi dosyć duże umiejętności stabilizacyjne na zbiegach, są ćwiczenia antyrotacyjne. Te ćwiczenia antyrotacyjne mieszam sobie i wykonuję różne. Tutaj na przykład jest to pull-off press. Wykonuję też bardzo często takie charakterystyczne ćwiczenie, w którym trzymam nad głową kij, za który zaczepiona jest guma i wykonuję wtedy przeskoki z jednej nogi na drugą. Dodatkowo zdarza mi się wykonywać również rotacje w staniu jednonóż albo rotacje w wykroku z spięciem na palce. Także dowolność jest tutaj dosyć duża i jednocześnie jestem w stanie zaakcentować aktywność różnych mięśni, które również mają duże znaczenie w stosunku do ryzyka kontuzji. Kolejnym ćwiczeniem, które też również jest antyrotacyjne, natomiast jednocześnie działa ono dosyć fajnie na zginacze biodra i jest ruchem specyficznym do biegu, jest uginanie biodra z gumą. To uginanie biodra z gumą daje nam bodziec właśnie oporowy dla mięśni zginaczy, ale jednocześnie, jak widzicie, mocno wytrąca z równowagi i wytrąca z równowagi od drugiej strony, a więc od kończyny, a nie od tułowia, jak to jest na przykład przy pull-off press. Przechodzimy do części głównej treningu. Ta część ma na celu w jak najbardziej specyficzny do biegania sposób zaangażować poszczególne partie mięśni w najszybszym możliwym ruchu. Tutaj istotne jest to, aby wykonywać te ćwiczenia właśnie tak, by poczuć tą moc, by poczuć tą siłę. Jednocześnie oczywiście pamiętamy o technice i takie ćwiczenie jak zarzut z wypadem na boks jest ćwiczeniem dynamizującym odbicie, ale jednocześnie bardzo pomaga w podbiegach, z tego względu, że tutaj aktywizujemy w duży, bardzo mocny sposób mięśnie tylnej taśmy. Jak poczujecie, jeżeli będziecie robić to ćwiczenie, pojawi się dosyć silny ból i zmęczenie w obrębie mięśni prostowników biodra. Ćwiczenia wykonuję w ramach takich super serii, więc łączę ze sobą różne partie mięśniowe. Tutaj akurat jeżeli chodzi o zarzut z wypadem, łączę to z przywiedzeniem kopenhaskim. Następnym ćwiczeniem, które wykonuję w ramach dynamizacji, w ramach tego treningu mocy, tak to nazwijmy, są tak zwane cofanki, jak to nazywaliśmy w treningu lekkoatletycznym, czy ćwierć przysiady z cofnięciem. Polega to na zejściu do pozycji ćwierć przysiadu, następnie wybiciu się do tyłu w taki sposób, aby wykonać wyprost w stawie biodrowym, w stawie kolanowym i jednocześnie spiąć się nieco na palce. Jest to świetne ćwiczenie w zakresie ruchu specyficznym do biegu i pomaga ono zdynamizować bardzo mocno umiejętności odbijania się, jednocześnie wyprostu biodra. To ćwiczenie akurat w tym treningu łączyłem w super serii z uginaniem nogi na piłce. Tutaj również staramy się, aby ten ruch ugięcia był jak najszybszy, natomiast powrót nieco wolniejszy. Jest to jednocześnie świetne ćwiczenie prewencyjne do problemów takich jak na przykład tendinopatia mięśnia dwugłowego uda, czy ogólnie mięśni kulszowo-goleniowych. Zazwyczaj w tej głównej serii, w tym głównym podejściu do ćwiczeń wykonuję 3 główne ćwiczenia bądź 4 główne ćwiczenia w 4 bądź 5 seriach, w zależności od tego, co mnie czeka. I tu kolejne bardzo specyficzne ćwiczenie, czyli wstępowanie z zgięciem biodra.
inaczej wstępowanie A. Polega ono na uniesieniu nogi, zaakcentowaniu wejścia na stopień i następnie uniesieniu nogi, tak jak podczas podbiegu, tak jakbyśmy to robili. Ćwiczenie jest dosyć męczące i tak jak mówię, staramy się wykonywać wszystko jak najszybciej i z jak największą wkładaną mocą w to odbicie. Nie jest to czasami proste ze względu na to, że musimy podnosić też dosyć duży ciężar, ale taki jest właśnie cel tego treningu. Jeżeli chcemy poprawić moc, jeżeli chcemy poprawić tą szybkość i dynamikę, musimy wykonywać ćwiczenia z dużą prędkością, oczywiście jak na nasze możliwości, ponieważ jak później jeszcze powiem, nie jestem sprinterem i ciężko osiągnąć mi często bardzo dużą prędkość ruchu, ale uwierzcie mi, często jest to dla mnie maks, który jestem w stanie wykonać akurat z tym obciążeniem. To ćwiczenie łączę w super serii ze wspięciem na palce. Nie jest ono może aż tak bardzo dynamiczne jak reszta ćwiczeń, natomiast ja ze względu również na niektóre swoje deficyty muszę wykonywać prewencyjnie takie właśnie wspięcia na palce, aby zapobiegać nadmiernemu koślawieniu stopy, czy też inaczej nadmiernej pronacji oraz wzmacniać głębokie zginacze. Jak zaraz też zauważycie, wykonuję to na lekko zgiętej nodze, prostując pozycję przy końcu zakresu ruchu, jeżeli wychodzę do zgięcia podeszwowego, tak aby zaakcentować pracę zarówno głębokich zginaczy, jak i mięśnia brzuchatego. Jest to również świetne ćwiczenie prewencyjne do problemów bólowych ścięgna Achillesa. Następnym ćwiczeniem, które wykonuję, są ćwiczenia plyometryczne. Jest to już ostatnia część treningu. Tutaj mam na celu nieco przetworzenie tego, co zrobiłem zaraz przed chwilą i wykonanie właśnie tych podskoków z dużą prędkością. I może się wydawać oczywiście, że jest to dosyć powolne, ale uwierzcie mi, że ja ze względu na to, że nigdy nie miałem predyspozycji ani szybkościowych, ani skocznościowych, muszę tego typu ćwiczenia wykonywać. To również ważne, te ćwiczenia pomagają w tym, aby usztywnić nieco staw skokowy, a więc również zapobiegać kontuzjom takim jak na przykład skręcenie stawu skokowego, czy skręcenie stawu kolanowego. Bardzo pomaga to w późniejszym zbieganiu i poprawia tą pewność, a jednocześnie zwiększa właśnie dynamikę odbicia i jesteśmy w stanie wszystkie jednostki wykonywać nieco lepiej, nieco szybciej i bardziej ekonomicznie. To są oczywiście tylko niektóre przykłady ćwiczeń, także jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zerknijcie na mój trening siłowy, tam też podskoki się znajdują, więc jest to koniec treningu. Słowem zakończenia. Taki trening wykonuję właśnie w trakcie sezonu, aby poprawić swoją dynamikę. Oczywiście prezentowane tutaj ćwiczenia są tylko przykładami i moglibyśmy zastosować też inne, takie jak na przykład power clean, zarzut do wykroku, czy na przykład wyskoki z półprzysiadu. Tutaj jednak wykonuję taki zestaw, który ja sprogresowałem już przez pewien czas, dlatego pamiętajcie, ćwiczenia, które tutaj zobaczyliście, są wynikiem pewnej ciągłości pracy, którą wykonuję przez cały sezon. Nie jest do końca dobrym pomysłem, aby wdrażać całkowicie nowe ruchy, których jeszcze nie umiemy, bez odpowiedniej podbudowy. Dlatego pamiętajcie o tym, aby rozsądnie korzystać z zawartych tutaj rad, gdyż ja sam nie robię jeszcze wszystkich ćwiczeń idealnie, perfekcyjnie, technicznie. Dlatego, aby zapoznać się z tą techniką, bądź zaprogramować dla siebie taką siłownię i takie przygotowanie siłowe do sezonu i w trakcie sezonu, serdecznie zapraszamy Was do Symferii, gdzie zajmiemy się Wami kompleksowo, zarówno od strony treningu motorycznego, fizjoterapii, osteopatii, jeżeli potrzebujecie fizjoterapii uroginekologicznej, czy też powrotu po urazach i kontuzjach. Tymczasem trzymajcie się, pozostańcie zdrowi i pamiętajcie, aby rozsądnie korzystać ze wszystkich moich wskazówek. Bawcie się sportem, cieszcie się nim. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.